Cześć! Chciałbym dzisiaj Ci pokazać, jak fotografować aparatem Lubitiel 166B. Ogólnie Lubitieli powstało 5 modeli, w sumie 5 milionów egzemplarzy, aczkolwiek ten nie jest najpopularniejszym, natomiast w tej chwili jest najczęściej spotykanym aparatem. Dlatego od niego bym zaczął. Co to w ogóle jest? Jest to lustrzanka, ponieważ tu znajduje się lustro w środku, dwuobiektywowa. Górnym obiektywem patrzymy i celujemy i ustalamy ostrość, dolnym robimy zdjęcie. Z niewymiennym obiektywem ogniskowym 75 mm na błony typu 120. Popularne w tej chwili. Zacznijmy od góry. U góry mamy kominek. Jak go otworzymy, jak się otworzy, o, dokładnie, ta dolna mi zawsze, znaczy to jest, szwankuje. Kominek, przez który możemy widzieć, możemy ustawić ostrość, przynajmniej teoretycznie. Możemy widzieć i kadrować, patrzeć, co mamy z boku. W kominku, żeby jeszcze od razu, jest tutaj lupka do podglądu. Pokrętło do przewijania filmu. Pamiętnik rodzaju filmu, rolka blokująca film od dołu. Z drugiej strony mamy sanki do mocowania lampy błyskowej, dwie pokrętła do blokowania rolek od filmu. Z tyłu mamy wizję do ustawiania do kontroli ustawienia klatek z blokadą wizjera, czy zasłonięciem, odsłonięciem. Pod spodem mamy gniazdo statywowe. Tu z tyłu jest blokada otwarcia pokrywy tylniej. Z przodu mamy obiektyw. Górny obiektyw, przez który patrzymy i ustawiamy ostrość, dolny, którym robi zdjęcia. Jeśli spojrzymy na obiektyw górny, to tu mamy na nim pierścień i skalę odległości w metrach, jaką możemy ustawić. No, to jest w tej chwili na przykład 4 metry. Jeśli spojrzymy na obiektyw z boku, to mamy skalę ustawienia czasów. Tu mamy czasy. Czasy od 1,15 sekundy do 1,250 części sekundy plus czas B. Dalej z tyłu za nimi, tu jest rączka, którą możemy poruszyć, przysłony od 4,5 do 22. Obok takie małe gniazdo synchronizacji do lampy błyskowej. Tu pokrętło samowyzwalacza. Z tej strony mamy naciąg migawki. Spust pod spodem jest spust migawki i gniazdo do wężyka spustowego zewnętrznego do wstawienia. Za wszystko. Przed chwileczką robiłem, żeby mi nie wypadało. W tej chwili znowu wypadła mi ta klapka od kominka. Zaczniemy od założenia filmu. Żeby otworzyć pokrywę, muszę tu pociągnąć. O, i ona się spokojnie otwiera. Mamy dwa gniazda, rolki, tu będzie się robiło, czyli tu jak wejdzie negatyw, będzie się robiło zdjęcie. Możemy zrobić, zdjęcia są formatu 6x6 cm, czyli możemy zrobić na takim filmie 12 zdjęć formatu 6x6 cm. O, jakbyśmy spojrzeli, gdybyśmy robili zdjęcia 4,5x6, to by było ich 16, 6x6 12, a 6x9 cm są takie aparaty, 8 zdjęć. Jeśli wyjmiemy rolkę, to już jest otwierana już nie raz. Tu mamy czułość filmu, ISO 100, czarno-biały. To co? Zaczynamy od tego, że wkładamy go, najpierw trzeba odciągnąć wszystkie pokrętełka. One są fajne, ponieważ one się ładnie odciągają i zostają w tym położeniu. To jest wygodne. Jedna z nielicznych zalet tego aparatu, że zakładanie filmu jest w porządku. Blaszka, trzeba za blaszkę założyć film. To wchodzi za blaszkę film. Wchodź, poproszę. Nie przed blaszkę, tylko za blaszkę. Staram się, żeby kamera z góry widziała, bo tak to, o, teraz przytrzymam sobie palcem wygodnie. Jest. Opuszczamy jeden, opuszczamy drugi. Pociągamy. Musimy mieć rolkę pustą z filmem. Ona jest dwustronna, jest obojętna. Dosyć głęboko trzeba włożyć i zakręcić, żeby ona się dobrze trzymała. Od razu kawałeczek zaciągam.
O, mam pewność w tej chwili, że jest dobrze. Najpierw zakładam tą korbkę od pokręcenia, teraz tym zapinam. Naciągnę. Przytrzymam palcem, żeby było napięte. Ok, mamy założony start. Jak się ustawia w tym w ogóle przewijanie filmu? Na tym papierku, a może ja tak teraz zrobię na otwartym. Oczywiście w tej chwili powinienem zamknąć i przez wizję popatrzeć, ale ja nie zamknę, tylko pokażę, jak to wygląda. Najpierw idzie taki pasek. Ten pasek jest do innych aparatów, które automatycznie obliczają odległość. Następnie idą kreski. Te kreseczki widać tu w tym naszym okienku. Ono musi być otwarte. W tej chwili jest zamknięte, w tej chwili jest otwarte. I my je dojrzymy, że one idą, te kreseczki. O, widać, że przechodzą. Po tych kreseczkach idą kropeczki. A po kropeczkach jest cyferka. Okay? Nie da się tego cofnąć, nie da się. Zamkniemy. Zamknięte. I teraz patrzymy. Są kropeczki. Przewijam kropeczki. Mniejsza, większa, mniejsza, najmniejsza. Cyfra 1. Cyfra 1 oznacza, że mamy ustawione na pierwszą klatkę naszego negatywu do zrobienia zdjęć. Co musimy zrobić następne? Ustawić ekspozycję. Użyję do tego światłomierza właściwego do epoki, czyli to jest Leningrad 2. Na światłomierzu ustawiamy czułość filmu tutaj, czyli ISO 100 i obracając pokrętłem strzałka ze strzałką musi zejść. Jeśli się zejdzie, to wtedy odczytuję tu z górnego pierścienia czy jakiś czas i przysłonę. On nie działa prawidłowo, ja go tylko pokazuję, ja na nim nie robię zdjęć. On jest z tego momentu, natomiast używam innego, ale powiedzmy, żeby wyszło tak, czyli 125 na 5,6. Tutaj odczytuję. Czas 1,125 część sekundy, przysłona 5,6. Zamknę. Weźmy aparat. 1,125 część sekundy. Poszukajmy, gdzie to jest. O, tu. Mam ustawioną 1,125 część sekundy i przysłonę 5,6 akurat była ustawiona, więc jest ustawiona przysłona 5,6. Teraz muszę ustawić ostrość. Teoretycznie mogę patrzeć w wizjer i w ten sposób ustalać ostrość, ale w tym wizjerze, prawdę mówiąc, to nie widać ostrości. Ja fotografując lubicielami, to jest mój trzeci lubiciel, powiedzmy, czyli miałem kiedyś dawno temu jednego, którym robiłem zdjęcia, krótko, bardzo krótko. Później miałem jeszcze jednego, to jest trzeci, którym robiłem zdjęcia. I ustawienie ostrości we wszystkich jest marne i najlepiej, prawdę mówiąc, to sobie popatrzeć, powiedzieć 4 metry i ustawić sobie 4 metry na ustawieniu odległości i wtedy wiem, gdzie mam tą odległość. Nie ma żadnej skali głębi ostrości, nie ma żadnego podpowiadacza w ten sposób, więc on nie mówi. I co, teraz muszę wycelować za pomocą wizjerka. No, teoretycznie mogę ustawić ostrość za pomocą lupy, ale to szkoda mi prezentować, bo to i tak nic nie widać. Mogę ustawić teraz wycelować i ustalić, co ja chcę widzieć. Czyli co będę fotografował. Mogę to w ten sposób, a mogę też opuścić tą klapkę i celować w niego za pomocą tych dwóch otworów. Co w sumie wbrew pozorom nie jest wcale gorsze do ustalania ostrości. Do ustalania kadrowania, nie ostrości. I co? Naciągam migawkę, bo muszę jeszcze naciągnąć migawkę. Celuję, czy w ten sposób, czy w taki sposób i tu delikatnie naciskam spust. Zrobił zdjęcie. Po zrobieniu zdjęcia przewijam tutaj do następnego. Znowu obracam. Jest kropka. Mniejsza. Jest cyfra 2. Przewijam do następnego klatki. Znowu ustawiam ostrość, kadruję, naciągam migawkę i ponownie robię zdjęcie. I tak przez 12 zdjęć. Znowu przewijam. Kropka 1, kropka 2, kropka 3.
jest trójka, naciągam i robię zdjęcia. I tak do końca cały film muszę w ten sposób zrobić. Przyspieszyłem, mamy w tej chwili już 6., 7. klatkę, od widać 7. Jest już 7. zdjęcie, znowu ustawiam, wszystko robię zdjęcie, przewijam do następnego, będzie 8. 8. zdjęcie, znowu robię 8. zdjęcie i tak do końca będzie wyjmowanie filmu, ale miałem pokazać, jak się robi zdjęcie z lampą błyskową. To jest lampa błyskowa Czajka, czyli z epoki. Lampa, która ma zasilanie bateryjne, ale ją podepnę do prądu, bo nie mam takich baterii, jak ona ma. Musi się naładować chwilę. Już się zapaliła lampka w środku, że jest naładowana. Podpinam ją w szynę, ale żeby ona zadziałała, muszę ten kabelek podłączyć tu do synchronizacji lampy błyskowej. Tu, w to miejsce. Ta migawka synchronizuje na każdym czasie, czyli praktycznie w tej chwili, jak mam ustawioną, każdy czas, jak ustawię, będzie dobrze. Ustawiamy to, powiedzmy, że ustawię na 1/60 część sekundy. Tu na lampie błyskowej, tu mamy ghosty, no bo to jest stara lampa. Ustawiam mniej więcej 100, no trochę mniej ghostów i teraz ustawiam odległość 4 metry, więc tu według odległości odczytuję sobie przysłony. No powiedzmy, że byłoby to 7 metrów. Przy 7 metrach odległość, ale przysłona, którą on proponuje, to jest 4, więc ustawię przysłonę 4,5, bo 4 nie mam. Ta lampa ma stały błysk, ona zawsze błyska jednakowo i ja jedynie mogę za pomocą przysłony regulować ilość światła, która dostanie się do aparatu. No i więc przewinięty jest, przewinięty, naciągam migawkę, celuję, gdzie chcę zrobić zdjęcie, w ten sposób na przykład i błysk. Działa. Ok. Odepniemy ją. Fotografowanie takimi starymi lampami nie jest skomplikowane. Tam mi się robiło kiedyś zdjęcia. Aparat, jak powiedziałem, ma samowyzwalacz. Nie pamiętam, czy w tamtych samowyzwalacz działał w ten sam sposób. Wydaje mi się, że w tym jest lekko popsuty. W związku z tym najpierw przewinię do następnej klatki. Jak się ma wprawę, tutaj widać, bo tyle mi zajęło przewinięcie do następnej klatki. Naciągam migawkę, ustawiam wszystkie parametry, naciągam samowyzwalacz i naciągam spust migawki. On od razu ruszył, więc teraz czekam tyle, co potrzeba, żeby zrobił zdjęcie. Robi. Nie jest to skomplikowane. I co? Do następnej przewijamy klatki, kropka 1, kropka 2, następna cyfra, naciągamy, robimy zdjęcie. 11, no to zbliżamy się do końca. 12. To jest ostatnie zdjęcie, które będziemy mogli zrobić na nim. Naciągam migawkę. Ostatnie zdjęcie kadruję, robię. I w tej chwili już, jak będę przewijał, to już więcej się pojawiła duża czarna kropka, znacznik końca filmu. I w tej chwili, za chwileczkę on mi spadnie z ostatniej rolki. O, już spadł. Czuję, że spadł. Otwieram, przytrzymując palcem. Otwieram jedną, otwieram drugą i wyjmuję rolkę. I tu jest, powinno być, w większości jest zaklejka, że możemy to zakleić. To w ten sposób, jak wyjąłem, to się nie prześwietli. To jest zawinięte w czarny papier, jak widać dosyć szczelnie. To bezpiecznie w ten sposób wyjmujemy materiał, chowamy do pudełeczka, wkładamy rolkę tamtą z tyłu, przekładamy do przodu, do tyłu zakładamy nowy film i robimy następne zdjęcia na następnej rolce filmu. 12 klatek to jest wystarczająco, żeby uzyskać dobre, fajne, ciekawe zdjęcia nawet tym aparatem. Aparat, jakby powiedzieć, nie jest to najprzyjemniejszy aparat, jaki fotografowałem, najwygodniejszy, natomiast ogólnie obiektyw ma dosyć dobrą jakość i warto nim pofotografować.
Część osób poleca go do nauki fotografii. No ja bym się tak zastanawiał, czy polecać go, natomiast pofotografować nim dla samej przyjemności warto. Dobrze. Dziękuję za uwagę, za obejrzenie filmu. Zapraszam do obejrzenia też recenzji tego aparatu, bo też taką zrobiłem. I do porównania go z aparatem Start polskim, który jest teoretycznie o bardzo podobnej konstrukcji, a wnioski, który jest lepszy, to zapraszam na film. Dobrze, dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia innych filmów, subskrybowania kanału i tak dalej.